Serdecznie zapraszam do odcinka 5 playlisty Jak to działa pod tytułem Niezwykła lokata. W poprzednim odcinku 4 Złoty Róg przedstawiłem moje przemyślenia dotyczące ostatnich wyborów oraz ich wpływu na naszą rzeczywistość. W tym odcinku opowiem o genialnym wynalazku Borgów, z którego skwapliwie korzystają nasze elity rządzące. Jeden ze starych chińskich mędrców powiedział: główna zasada rzeczy jest niewidoczna, lecz zawsze obecna. Władcy nadają formę swym adwersarzom, by samym ją porzucić. Ten, komu powiedzie się ta sztuka, może pozostać niezwyciężony przez wieki. Jak odczytać mądrość zawartą w tych słowach? Wydaje się, że chodzi o sztukę ukrywania najważniejszego celu działania, który ma być niewidoczny dla innych. Jeżeli ktoś to osiągnie, może utrzymać władzę dopóki ktoś nie dostrzeże jego celu. To jak iluzja, która otacza nas zewsząd i jest stworzona przez Borgów oraz siły im sprzyjające. Ich cel jest niewidoczny, głęboko ukryty i dopóki go nie odkryjemy, oni będą rządzić nami z Olimpu. Jednym z takich trików Borgów, stosowanym już od grubo ponad 200 lat, są twory nazywane funduszami inwestycyjnymi. Pierwszym funduszem inwestycyjnym był fundusz założony w 1774 roku w Holandii przez holenderskiego kupca i pośrednika Abrahama van Kettwicha. Dopiero w 1868 roku powstał pierwszy fundusz w Wielkiej Brytanii, The Foreign and Colonial Government Trust, fundusz powierniczy rządu kolonialnego i zagranicznego. W Stanach Zjednoczonych fundusze rozpoczęły działalność w latach 20. XX wieku. W Polsce instytucja zbiorowego inwestowania została wprowadzona do systemu prawnego w roku 1991 w postaci tzw. funduszy powierniczych. Ogólnie można powiedzieć, że fundusz jest formą wspólnego inwestowania polegającą na zbiorowym lokowaniu środków pieniężnych wpłaconych przez uczestników funduszu. W swojej książce Chicken Soup for the Soul – Balsam dla duszy Jack Canfield i Mark Victor Hansen opisują historię starego Rockefellera, który przez całe swoje życie nie robił nic innego, jak zarabiał pieniądze i gromadził majątek. Kiedy miał 53 lata, zapadł na nieuleczalną chorobę i nie istniało żadne skuteczne lekarstwo na jego dolegliwości. W tamtym czasie jego interes kręcił się samodzielnie, przynosząc mu netto ponad $1 milion tygodniowo. Jak na ironię, jego jedynym posiłkiem były krakersy i jogurt. Nagle nastąpiła jakaś przemiana. Rockefeller zwariował i zaczął rozdawać swoje pieniądze. Założył centra naukowe, organizacje charytatywne. Zmienił się, jakby dostrzegł jakiś głębszy sens. I o dziwo, dożył w radości 98 lat. Przesłanie płynące z tej książki brzmi: im więcej oddajesz, tym więcej masz. I jest ono prawdziwe w przypadku Rockefellera. Kiedy bogacz oddawał swoje pieniądze, miał ich jeszcze więcej, a narzędziem, które mu w tym pomogło, to właśnie fundusze. Rockefeller nie wymyślił tego sam, tylko skorzystał z rady swojego doradcy. Będąc najbardziej znienawidzonym człowiekiem przez opinię publiczną, poprzez działalność charytatywną na wielką skalę, stał się z wilka barankiem. Prawda oczywiście była ukryta, jak w przysłowiu chińskim. Im większą donację dawał Rockefeller, tym większą miał kontrolę i władzę nad danym funduszem.
nie tylko ciągle pomnażał swoje ukryte bogactwo, stając się niewidzialny dla opinii publicznej, ale również nie płacił praktycznie żadnych podatków. To właśnie przelewanie ogromnych sum do funduszy powoduje ukrycie właścicieli ogromnych zysków i wyprowadzanie pieniędzy niewidzialnych dla opinii publicznej, bez możliwości jakiejkolwiek kontroli. Fundusze to jak niezwykłe lokaty, z nazwami ukrywającymi ich prawdziwy cel, czyli przekierowanie strumieni pieniędzy do prywatnych kieszeni rzekomych dobroczyńców. Tworzenie różnych funduszy przez władze państwowe jest formą ukrytego systemu prowadzącego do pozbawiania obywateli ich majątków. W tworzeniu funduszy mistrzem wszechczasów jest Mateuszek z Piaskownicy. To właśnie on założył już 25. fundusz o szczytnej nazwie Fundusz Ochrony Rolnictwa, którego zdefiniowanym celem jest wypłacanie rekompensat rolnikom, którzy nie dostali zapłaty za produkty rolne od firm, które stały się niewypłacalne. Wpływy do funduszu miały być od firm skupowych i przetwórczych, ale sprytny Mateuszek, korzystając ze strategii Rockefellera, wprowadził dotowanie funduszu z budżetu państwa, czyli z naszych podatków, kwotą 50 milionów rocznie, a w 2024 100 milionów. Moi drodzy, to nic innego jak wyprowadzanie naszych pieniędzy do instytucji będącej praktycznie poza naszą kontrolą i można się tylko domyślać, czyje konta one zasilają. Za rządów Ferajny z Piaskownicy założono 25 funduszy i teoretycznie znajdują się w nich pod nadzorem Sejmu już 324 miliardy złotych. A teraz ważna informacja. Z tych 25 funduszy, poza jednym Funduszem Wspierania Społeczeństwa Obywatelskiego z 2017 roku, wszystkie pozostałe zostały utworzone, kiedy Mateuszek był premierem. Powoływane fundusze można podzielić na dwie grupy. Grupa pierwsza. Państwowe fundusze celowe zasilane ze środków publicznych, z naszych kieszeni. Zarządza nimi wskazany w ustawie minister lub inny organ administracji publicznej. Środki pieniężne są przechowywane na rachunku bankowym w Banku Gospodarstwa Krajowego. Plany finansowe każdego funduszu muszą być umieszczane w ustawie budżetowej, co oznacza, że parlament ma nad nimi kontrolę. Grupa druga. Fundusze pozabudżetowe, które mogą być tworzone na podstawie ustaw, jak na przykład Fundusz Dawidowy czy związany z nieładem. Ich wydatki nie są zaliczane do budżetu państwa. Ich plany finansowe nie są publikowane ani nie są kontrolowane przez parlament. Na 18 takich funduszy administrowanych obecnie przez Bank Gospodarstwa Krajowego 12 powstało za rządów Mateusza Morawieckiego. Tworzenie przez rząd pozabudżetowych funduszy spotyka się z krytyką ekonomistów, jak i Najwyższej Izby Kontroli. Podczas debaty publicznej w NIK 8 lipca 2021 roku prezes Marian Banaś stwierdził, że przeprowadzona przez NIK analiza wykonania budżetu państwa wykazała, że w zeszłym roku rząd zastosował bezprecedensowe mechanizmy służące wypychaniu wydatków poza budżet. NIK wskazał wyraźnie na zwiększającą się skalę finansowania niektórych zadań publicznych w sposób zaburzający przejrzystość realizacji budżetu poprzez wzrost wydatków pozabudżetowych. 2 miesiące po opublikowaniu powyższych informacji 6 marca premier poinformował, że powstaje projekt ustawy, której celem
ma być likwidacja pozabudżetowych funduszy stworzonych w ostatnich latach. Moi drodzy, jak sądzicie, dlaczego powstał pomysł likwidacji pozabudżetowych funduszy? To stary indiański fortel zacierania wiadomo czego. Ponieważ w finansach, jak i w przyrodzie nic nie ginie, w procesie tworzenia coraz to większej liczby funduszy, czyli niezwykłych lokat, musiało się pojawić monstrum w postaci tzw. długu ukrytego. Otóż na polecenie Unii Europejskiej analitycy Głównego Urzędu Statystycznego nie mieli wyjścia i pierwszy raz w historii oszacowali ukryty dług naszego kraju. Suma jest gigantyczna. To 4,96 biliona złotych, czyli 276% polskiego PKB. Dane z 23 sierpnia 2023 roku. Zróbmy małą korektę naszej tabeli z poprzedniego odcinka i przyjmijmy zupełnie teoretycznie, że podane wartości od 2015 roku, czyli od kiedy lawinowo zaczęły powstawać rządowe fundusze, były dwukrotnie zaniżone, a więc po korekcie wyglądałaby ona tak. Czyli nasz Mateuszek zostaje czempionem naszych czasów z wynikiem 102% i potężnym ekstra długiem w wysokości 1 biliona 14 miliardów złotych. Na koniec ciekawostka związana z długiem publicznym. Czy istnieje kraj bez długu publicznego? Tak, prawie. To Brunei. Dług tego azjatyckiego sułtanatu wynosi zaledwie od 2 do 3% PKB. Na tym zakończę odcinek 5. Niezwykła lokata z playlisty Jak to działa i zapraszam serdecznie na kolejny odcinek 6 pod tytułem Plaga stonki.